Dzień dobry, witam serdecznie, tu Zabytki Techniki. Ile to już razy rozpoczynałem od słów, że przed nami niezwykły odcinek. No ale gdyby te nasze spotkania były nudne i powtarzalne, to nawet mi nie chciałoby się tego opowiadać, a co dopiero Wam oglądać. Dlatego zapraszam na kolejny odcinek niepodobny do żadnego innego. Ale zanim przejdziemy do meritum, kilka słów podziękowań, ponieważ ten odcinek ma swojego patrona, za którego przyczyną powstał. Bardzo dziękuję panu Mirosławowi Walusiowi, widzowi ze Stanów, który nie tylko wpadł na pomysł tego odcinka, ale także dostarczył mi całą wywrotkę przeróżnych materiałów. Panie Mirku, bardzo przepraszam, ale tego wszystkiego nie pokażę. Nie jestem w stanie. Mam tu mnóstwo książek, przeróżnych fotografii, zdjęć, kolejne książki, płyty z kosmiczną muzyką. Są też płyty CD, których tutaj nie położyłem. Są przeróżne gadżety, takie jak slajdy i przeglądarka do tych slajdów, która chyba z tej strony, która działa, świeci, no ale tego nie będziemy oglądać. Jest nawet kaseta z komentarzem, więc wszystko jak najbardziej vintage. Takie to myślę w swoim stylu bardzo amerykańskie. Mi to się kojarzy z filmem Kosmiczne Jaja, gdzie Mel Brooks właśnie z tej komercji się naśmiewał. Natomiast ja chciałbym się skoncentrować na jednej rzeczy w tym dzisiejszym odcinku. Na tym, bo tutaj będzie sporo do powiedzenia. Zanim jednak dojdziemy do tego pięknego czarnego pudełka, to słowo wprowadzenia. Lata 60. to czas pierwszych podbojów kosmicznych. To w tej dekadzie człowiek po raz pierwszy postawił stopę na Księżycu i wtedy też odbyły się pierwsze misje do obcych planet, na Wenus i na Marsa. I te sukcesy pozwoliły, czy spowodowały, że naukowcy zaczęli się zastanawiać nad kolejnymi, bardziej odległymi planetami. No nie było to takie proste, ponieważ na przykład Jowisz znajduje się 3 razy dalej niż Mars, Saturn 2 razy dalej niż Jowisz, a Uran jeszcze 2 razy dalej, więc zupełnie inna skala. Natomiast okazało się, że jest pewne światełko w tunelu, jest pewien pomysł, jak to zrobić. Otóż w roku 1964 student, według jednych źródeł California Institute of Technology, albo absolwent, według innych, Gary Flandro, dostał zadanie przeanalizowania potencjalnych trajektorii lotu do tych właśnie odległych planet. Należy zaznaczyć, że w tym czasie znane było już zjawisko asysty grawitacyjnej, czyli wykorzystania siły grawitacji jakiegoś ciała niebieskiego do napędzenia, do rozpędzenia w większym stopniu statku kosmicznego. I kiedy Gary zaczął przyglądać się tym potencjalnym trajektoriom, zauważył, że za kilka lat planety ustawią się w bardzo korzystnej konfiguracji. Tak korzystnej, że kolejna taka sytuacja zdarzy się dopiero za 176 lat. Tym momentem właściwego ustawienia planet była końcówka lat 70. Miały się ustawić w taki sposób, aby sonda, która doleci do Jowisza, mogła wykorzystać jego siłę do zmiany kierunku i napędzenia się w kierunku Saturna, dalej z Saturna w kierunku Urana. Wreszcie Uran miał ją popchnąć do Neptuna, a ten jeszcze dalej poza granicę Układu Słonecznego. Tę koncepcję nazwano Grand Tour, tak też ochrzczono projekt w NASA i zaczęły się przygotowania. Jak tak opisuję te trajektorie i te odbijania od kolejnych planet, to mi się to bardziej kojarzy z nazwą Great Pinball. Nie wiem, czy pamiętacie flipery, te gry, gdzie wystrzeliwuje się kulkę, która potem trafia w różne elementy, które ją odbijają i ta kulka przeróżnymi trajektoriami wędruje. Trochę tak to miało wyglądać w przypadku
Great Tour. Pewne elementy tej koncepcji wykorzystano przy planowaniu lotów misji Pionier 11, która się rozpoczęła w roku 1973 i była okazją do wykorzystania tej asysty grawitacyjnej w drodze do Saturna. I tu chciałbym się na moment zatrzymać, ponieważ tutaj zaczyna się historia, która jest naszym dzisiejszym głównym tematem. Otóż sonda Pionier 11 miała bliźniaczego poprzednika Pioniera 10 i obydwie te sondy znalazły się na trajektorii, która miała je zaprowadzić poza granice Układu Słonecznego. Takich sond do dzisiaj mamy 5, 2 Pioniery właśnie, 2 Voyagery i sonda New Horizon. Wszystkie one miały opuścić Układ Słoneczny i lecieć do gwiazd. I myślę, że śmiało można powiedzieć, że dzisiaj to robią. A jeśli lecą do gwiazd, no to być może spotkają tam jakąś obcą cywilizację. I pojawił się pomysł, że być może warto na pokładzie tych sond umieścić jakąś wiadomość dla tej obcej inteligencji. Za tą ideą stało dwóch panów, panowie Frank Drake i Carl Sagan. Obydwaj byli astronomami, obydwaj byli popularyzatorami tej idei nawiązania kontaktu. Pan Drake był założycielem, autorem projektu SETI, poszukiwania tej pozaziemskiej inteligencji poprzez nasłuch radiowy. Ja na przykład pamiętam taki moment, pewnie gdzieś na przełomie lat 90. i 2000, kiedy było coś takiego jak SETI at Home. Można było sobie zainstalować wygaszacz ekranu na komputerze, który wykorzystywał moc obliczeniową nieużywanego w danym momencie komputera właśnie do weryfikowania, przeszukiwania jakichś partii danych pozyskanych w ramach tego programu SETI. Nie powiem, były pewne emocje. Można było sobie wyobrazić, że to właśnie na moim komputerze ten przekaz od obcych zostanie odnaleziony. No i pierwsze tego rodzaju informacje, wracając do naszych sond kosmicznych, znalazły się na pokładach obydwu pionierów. Tu warto powiedzieć, że taka sonda to nie jest USS Enterprise, ani nawet X-Wing. Jest to raczej niewielkie urządzenie. Nie ma klimatyzowanej ani nieklimatyzowanej kabiny, do której można byłoby wejść. W przypadku Pioniera największy element to jest antena paraboliczna, która służy do komunikacji z Ziemią o średnicy 2,70 m. Całość waży 260 kg. Taki Pionier miał około 27 kg paliwa. No i mówiąc szczerze, kompaktowy samochód jest czymś większym niż taka sonda. No i można do niego wejść. No i był rok 1972, później trzeci. Ja niedawno pomyślałem sobie, że gdybyśmy to dzisiaj robili, no to można byłoby wrzucić jakiegoś pendrive'a albo inny nośnik i tam umieścić po prostu dużo więcej danych. No ale tak jak mówię, był to rok 72, gdzie te nośniki nie były tak pojemne, no ale jakieś jednak były różnego rodzaju taśmy magnetyczne, na których można było nagrywać, a jednak okazało się, że tą wiadomością dla obcych jest po prostu metalowa plakietka z wygrawerowanym rysunkiem. Bardzo proste przesłanie. Ten rysunek mi osobiście wrył się bardzo w pamięć. Myślę, że wielu z Wam podobnie, ponieważ on stał się częścią czołówki programu Sonda, który kiedyś namiętnie oglądaliśmy. Na tym rysunku mamy postaci kobiety i mężczyzny na tle sondy Pionier. Jest malutki symbol atomu wodoru. Jest taka mapa umiejscawiająca Ziemię w jakimś punkcie
naszej galaktyki. Ta mapa jakby jest zorientowana względem 14 pulsarów, czyli gwiazd, które w regularnych odstępach wysyłają sygnały radiowe. I ostatni element tego rysunku to jest schemat Układu Słonecznego i trajektoria lotu sond Pionier. Dlaczego to było tak proste przesłanie? Dlaczego nie można było umieścić tam czegoś więcej? Ponieważ ono nie miało być odczytane za rok czy nawet 20 lat. Pionier 10 osiągnie najbliższy układ innej gwiazdy za 90 tysięcy lat. Pionier 11 za 930 tysięcy lat. A kolejną gwiazdę za jakieś 4 miliony lat. Który pendrive to wytrzyma? Voyager, jeden z tych Voyagerów, o których dzisiaj będziemy mówić, miał niedawno bardzo ciekawą awarię. Pojawiło się sporo filmów na YouTubie, sporo materiałów w ogóle w internecie, które mówiły o tym, że Voyager zaczął nam wysyłać jakieś komunikaty właśnie od obcej cywilizacji, ponieważ odbieraliśmy zupełnie przypadkowe dane albo dane, których nie potrafiliśmy odszyfrować. I tych filmów powstało sporo. Oczywiście wyjaśnienie było dużo bardziej proste. Okazało się, że właśnie uszkodzeniu uległa część pamięci komputera. Tam jest pewien algorytm i pewien sposób, w jaki te dane przez tą pamięć wędrują przed wysłaniem. I naukowcom udało się zdalnie przeprogramować ten komputer, tak żeby wyłączyć z użytku tą uszkodzoną część pamięci i mamy kontakt z tą sondą nadal. No właśnie, zaledwie opuściła Układ Słoneczny, a już uszkodzeniu uległa część tej elektronicznej pamięci. To dlatego w Pionierach, no i w Voyagerach też znalazły się wiadomości przygotowane w sposób taki dość prosty, za to bardzo, bardzo trwały. Wspomniałem już o Voyagerach i teraz myślę, warto powiedzieć o nich więcej. Pioniery to była tylko taka pierwsza wprawka. Ten wielki pinball miał dopiero nadejść. Na podstawie doświadczeń z tych pionierów zmodyfikowano nieco programy Voyager 1 i Voyager 2. Obydwie te sondy wystartowały w roku 1977. Ten pierwszy miał dotrzeć do Jowisza i Saturna, a następnie badać kresy Układu Słonecznego i wreszcie go opuścić. A Voyager 2 również udał się do Jowisza i dalej do Saturna, ale następnie w kierunku Urana i Neptuna, by dopiero za Neptunem w zupełnie innym kierunku niż Voyager 1 opuścić Układ Słoneczny. Możemy zobaczyć animację, jak ten wielki pinball miał wyglądać. Dzisiaj już można powiedzieć, że to wszystko się udało i dokładnie tak wyglądał. Jednym z gadżetów, które pan Mirek przesłał, jest ten plakat za mną z takim kalendarium najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o loty Voyagerów. Ja bym chciał tak bardziej szczegółowo omówić lot Voyagera 2, bo tutaj no jest on bardziej skomplikowany, więcej tych ciał niebieskich zostało zbadanych, więc w przypadku Voyagera 2 start nastąpił 20 sierpnia roku 1977. 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the Na pokładzie rakiety największej ówcześnie Titan 3E. Za podpowiedzią pana Mirka znalazłem kilka faktów, które się wydarzyły mniej więcej w tamtym czasie u nas w Polsce. No ja miałem wtedy 5 lat i właśnie w roku 1977 zadebiutował program Sonda, a także serial Polskie Drogi. Wracając do Voyagera, pamiętamy, start rok 77. Badanie Jowisza rozpoczęło się 24 kwietnia, tuż po moich urodzinach, 79 roku.
czyli prawie po 2 latach. Trwało do 5 sierpnia. Sonda dostarczyła zdjęcia najpierw księżyców Jowisza, czyli Kalisto, Ganimedesa, Europy i Amaltei oraz oczywiście samego Jowisza. Tu pokazywałem jakby te zdjęcia, które zostały wydrukowane, albumy. Oczywiście też mnóstwo informacji i jest fantastyczna strona NASA, gdzie możemy znaleźć te zdjęcia jeszcze wyretuszowane w takim współczesnym wydaniu, no ale zobaczcie, to było niesamowite, że ludzkie dzieło ludzkich rąk, taka maszyna przesyłała nam zdjęcia tak odległej planety jak Jowisz. Jeśli chodzi o rok 79 w Polsce, to zadebiutowała wtedy pszczółka Maja i też w tym samym roku był wybuch rotundy w Warszawie. Coś tam nawet pamiętam. 5 czerwca roku 1981 Voyager 2 przybył w okolice Saturna. Wtedy się rozpoczęła jego obserwacja, która trwała do 25 września. Otrzymaliśmy oczywiście zdjęcia i obserwacja księżyców, Japeta, Hyperiona, Tytana, Diony, Mimasa, oczywiście samego Saturna i jego pierścieni. Następnie Voyager mijał kolejne księżyce, Enceladusa, Tetysa i Reę. I tu uwaga, tuż po takim maksymalnym zbliżeniu się do Saturna nastąpiła awaria. Wystąpiło jakieś zacięcie platformy obserwacyjnej, tego elementu, na którym znajdowały się urządzenia pomiarowe, kamery, te wszystkie rzeczy potrzebne do badań. 3 dni zajęło naukowcom zresetowanie i przywrócenie do sprawności tych urządzeń, w wyniku czego część obserwacji została utracona, zdjęć nie zarejestrowano, a w Polsce trenerem reprezentacji piłkarskiej został Antoni Piechniczek, a pan Jaruzelski wprowadził kartki na mięso i stan wojenny oczywiście. 4 listopada 1985 rozpoczyna się faza obserwacji Urana, która trwała do 29 stycznia kolejnego roku. Pomimo że warunki były trudne, bo tutaj już mało światła i słaby sygnał radiowy, Voyager dostarczył ponad 6000 zdjęć Urana. Tu warto dodać, że na tym etapie podróży przeprogramowano jego komputery, wyposażając je w bardziej wydajne algorytmy kompresji obrazów. Minęło w końcu 8 lat od startu. Przelatując obok Urana, Voyager oczywiście badał też jego satelity Tytanię, Oberona, Ariela, Mirandę i Umbriela. A w Warszawie otwarto most Syreny, taki pontonowy wojskowy, nie wiem czy pamiętamy. W kinach mieliśmy premierę Yesterday, to polski film, a na Torwarze występował zespół Depeche Mode. 5 czerwca roku 1989 rozpoczyna się faza obserwacji Neptuna i trwa do 2 października. Aby zapewnić sprawny odbiór sygnałów z sondy, na Ziemi zmodernizowano odbiorniki i powiększono ich anteny. Voyager dokonał obserwacji satelitów Urana, Nereidy, Proteusza i Larissi, a następnie po manewrze asysty grawitacyjnej Trytona. Wykonane przez Voyagera 2 obserwacje potwierdziły istnienie systemu pierścieni Neptuna, a podczas przelotu odkryto 6 nowych satelitów, 6 nowych księżyców. Przelot nad biegunem północnym Neptuna zmienił tor lotu Voyagera na orbitę prowadzącą poza Układ Słoneczny. No a u nas w Polsce okrągły stół i 4 czerwca pierwsza tura wyborów do Sejmu kontraktowego, a na stadionie 10-lecia Stevie Wonder. 1 stycznia 1990 roku po minięciu Neptuna NASA przemianowała obydwie misje Voyagerów na Voyager Interstellar Mission, a w Polsce powstaje policja w miejscu dawnej milicji i nawiązujemy stosunki dyplomatyczne z NATO. 14 lutego w walentynki roku 1990
wydarza się coś z jednej strony zupełnie nieznaczącego, a z drugiej coś, co dzisiaj ma status kultowy. Otóż wykonana zostaje fotografia Ziemi nazwana Pale Blue Dot, czyli małą niebieską kropką z odległości 6 miliardów kilometrów. Na tym zdjęciu Ziemia ma wielkość ułamka 1 piksela. 1 września roku 2007 w odległości 83 ponad jednostek astronomicznych od Słońca Voyager 2 kilkukrotnie przekroczył granicę szoku końcowego heliosfery i znalazł się w obszarze płaszcza Układu Słonecznego. A w tym czasie FSO zakończyło produkcję Matiza, a Polska przystąpiła do strefy Schengen. 5 listopada 2018 roku Voyager 2 przekroczył heliopauzę i znalazł się w przestrzeni międzygwiezdnej. Opuścił Układ Słoneczny. A co się działo w Polsce? No rok 2018, myślę, że sami pamiętacie. Voyager 1 i 2 mają identyczne konstrukcje, podobnie jak Pioniery, są niewielkie. Kadłub ma średnicę 1,78 m, wysokość 47 cm. We wnętrzu kadłuba znajduje się wyposażenie elektroniczne, w tym komputery, rejestrator danych i nadajniki radiowe. Podstawowe urządzenia sondy zostały zdublowane i to się przydało, bo w międzyczasie wydarzyło się wiele awarii. Jedne rzeczy wyłączano, włączano. Udawało się je przywrócić do życia, dzięki czemu obydwie sondy Voyager wciąż funkcjonują. Do górnej powierzchni kadłuba zamontowana jest paraboliczna antena główna o wysokim zysku HGA, mająca średnicę 3,66 m, czyli o metr więcej niż miało to miejsce w przypadku Pionierów. Do kadłuba przymocowane są 3 długie wysięgniki z dodatkowym wyposażeniem. Większość tego sprzętu, instrumentów naukowych umieszczono na wysięgniku tak zwanym naukowym o długości 2,5 metra. Na jego końcu znajduje się ruchoma platforma, ta, która w pewnym momencie się zacięła, skanująca, na której zamontowano kamery, fotopolarymetr, spektrometry oraz detektory plazmy i cząstek naładowanych. Dzięki temu te instrumenty mogły być precyzyjnie ustawiane we właściwym kierunku, który niekoniecznie musiał być zgodny z kierunkiem lotu sondy. Na oddzielnym, dłuższym wysięgniku, 13 metrów, zostały zamontowane magnetometry. Na trzecim zaś, umieszczonym po przeciwnej stronie w stosunku do pozostałych wysięgników, znajdują się radioizotopowe generatory termoelektryczne. Do tego wrócimy, bo to jest temat bardzo ciekawy. Chodzi o zasilanie tych sond. Natomiast teraz jeszcze 2 słowa o tych komputerach i przetwarzaniu danych. Sonda ma 70 KB pamięci komputerowej, nieco więcej niż komputery 8-bitowe, takie jak Atari 65XE. Dla porównania, przeciętny smartfon z roku 2017 miał tej pamięci ponad 14 000 razy więcej. Łączność z sondami utrzymywana jest za pośrednictwem anteny wspomnianej o wysokim zysku High Gain Antenna HGA o średnicy 3,66 m. I teraz uwaga, dane mogą być magazynowane na pokładzie sond do późniejszej transmisji na Ziemię przy użyciu cyfrowego napędu taśmowego Digital Tape Recorder, no po prostu magnetofonu cyfrowego, zapisującego na 8 ścieżkach z maksymalną szybkością 115,2 kilobitów na sekundę, a pojemność taśmy wynosi 536 megabitów, co pozwala na zapis 96 zdjęć. Dla mnie było to niesamowite odkrycie, że w tej sondzie, która gdzieś tam podróżuje przez tą kosmiczną pustkę i to kosmiczne zimno, znajduje się magnetofon z taśmą, z silnikami, urządzenie mechaniczne. No, mechaniczne są też jakby sterowniki i napęd tej platformy naukowej, więc myślę, że to dość poważna
sprawa. Znalazłem takie forum, gdzie ten oto użytkownik, który pisze, że jest projektantem, twórcą tego magnetofonu, który był bliźniaczy dla sond Viking i Voyager. Także możemy zobaczyć, jak to wygląda. Za chwilę się dowiemy, jak to było możliwe, żeby coś takiego mogło w ogóle funkcjonować. Jeszcze dwa słowa na temat łączności, ponieważ padły informacje o tej antenie wysokiego zysku, ale co po drugiej stronie, co na Ziemi. Zobaczcie, że sonda minęła ten punkt, kiedy Ziemia była ułamkiem piksela i ta antena musiała być w ten ułamek piksela wycelowana, a tutaj na Ziemi łączność jest utrzymywana przy użyciu sieci Deep Space Network z antenami o średnicach 34 i 70 metrów. W pewnym momencie te anteny, tak jak wspomniałem, były powiększane, żeby poprawić ten odbiór. Rozmieszczone są one w 3 kompleksach w okolicy Madrytu w Hiszpanii, Canberry w Australii i Goldstone w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Jak myślimy o sondach kosmicznych, o satelitach, to myślę, że gdzieś w pamięci pojawia się taki obraz rozkładanych ogniw słonecznych do pozyskiwania energii ze Słońca. No ale kiedy taka sonda ma odlecieć w kierunku odległych planet i tak bardzo oddalić się od Słońca, to tamtej energii po prostu już nie ma. Trzeba było wymyśleć inny sposób zasilenia tych urządzeń. I tego rodzaju zasilanie jest wykorzystywane w wielu sytuacjach w misjach kosmicznych. Zastosowano tutaj generator RPS, Radio Isotope Power System, czyli system zasilania radioizotopowego. W niektórych sondach kosmicznych jest wykorzystywany, w niektórych satelitach, takich, które muszą na niskich orbitach funkcjonować, tam gdzie już jest jakaś atmosfera i jakieś opory powietrza i po prostu nie można rozwinąć tych paneli solarnych i w ten sposób zasilane są łaziki na Marsie. Źródłem energii jest tutaj Pluton 238. Rdzeń generatora zawiera jego ceramiczne pastylki. Ten izotop rozkłada się radioaktywnie, emitując cząsteczki alfa, które nie są zbyt niebezpieczne i wytwarzając ciepło. I to ciepło jest właśnie wykorzystywane do produkcji energii. Konwersja ciepła na energię elektryczną w takich klasycznych radioizotopowych generatorach odbywa się za pomocą termoelementów. Żeby nie było tam elementów mechanicznych, jest to tak zwany efekt Seebeeka, czyli pary różnych materiałów półprzewodnikowych. Różnica temperatur pomiędzy tymi materiałami zetkniętymi razem generuje napięcie elektryczne. Sprawność takiego generatora jest bardzo niska, rzędu 6-7%. Są też nowsze konstrukcje, na przykład ASRG, czyli Advanced Stirling Radio Isotope Generator. Zamiast termoelementów używają silników Stirlinga, które są znacznie bardziej wydajne, nawet do 25-30%, ale ze względów niezawodnościowych NASA jakby nie poszła w tym kierunku. Przykłady takich misji z generatorami radioizotopowymi to na przykład Voyager 1 i 2, Cassini, Curiosity i Perseverance na Marsie, czy misja poza Układ Słoneczny New Horizon. Każdy z Voyagerów jest wyposażony w 3 takie generatory. Masa plutonu w jednym generatorze to 4,5 kg, czyli łącznie 13,6 kg na sondę. Moc cieplna to 2400 W łącznie z 3 generatorów i moc elektryczna w momencie startu to jest 470 W. Każdy z tych generatorów dostarcza 157 W w momencie startu. Sprawność około 6%. I teraz uwaga, okres połowicznego rozpadu tego plutonu 238 to 87,7 roku. Moc elektryczna spada o około 79% rocznie. Napięcie wyjściowe to 30 V.
O masie już mówiłem. Wymiary 1,14 m, długości 42 cm średnicy. Ten spadek mocy, o którym mówiłem, rzędu 0,79% rocznie, w takich liczbach bezwzględnych wygląda w taki oto sposób. Na starcie, jak powiedziałem, było 470 W około. W roku 97, czyli po 20 latach, pozostało 335 W mniej więcej. W roku 2020 245, a dzisiaj ocenia się, że jest to jakieś 210-220 W. Spora część urządzeń pokładowych została wyłączona po to, żeby inne mogły działać i po to, żeby wciąż był kontakt z tymi sondami. Myślę, że jeszcze jedna informacja jest istotna, ponieważ nawet mnie to bardzo zainteresowało. O jakich temperaturach mówimy, do jakiej temperatury ten pluton się nagrzewa? Otóż jest to temperatura powyżej 1200 stopni Celsjusza. Mimo że jest to bardzo dużo, to tylko niewielki ułamek z tej energii przekształca się w energię elektryczną. Reszta to po prostu odpad, ale jest on też użyteczny, ponieważ jest wykorzystywany do podgrzewania elektroniki i instrumentów. Jeśli mówimy o aktualnym stanie sond Voyager, to bardzo zachęcam do spojrzenia na stronę NASA, ponieważ tutaj jest naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych informacji. Mamy na przykład na żywo status misji. Mamy daty startu, aktualny czas trwania misji, odległość z Ziemi, odległość od Słońca, prędkość względem Słońca i odległość w jednostkach świetlnych. Możemy zobaczyć status urządzeń. Tutaj mamy rozrysowane, gdzie co się znajduje. Generator radioizotopowy, urządzenia te, instrumenty badawcze, korpus sondy, anteny. A tutaj status tych urządzeń. Tak jak widać, ten podsystem promieni kosmicznych wyłączony na Voyagerze 1 niedawno, w lutym 2025 roku na Voyagerze 2 pracuje. Kolejne urządzenia badawcze tutaj są włączone, a część jest wyłączonych. Kamery powyłączane ze względu na oszczędzanie energii. No, tak jak widać, sporo tych podsystemów zostało już wyłączonych. Dalej możemy wejść w konkretne obserwacje, w zdjęcia, które otrzymaliśmy od obydwu sond Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna. No jest to całe kompendium wiedzy, łącznie z wizualizacjami 3D. Przy okazji możemy sobie zobaczyć sondę, jak ona wygląda. Tutaj są te wszystkie urządzenia, instrumenty badawcze. Na tym wysięgniku znajduje się generator. 3 generatory radioizotopowe. Tu mamy anteny niskiego zysku i tą paraboliczną wysokiego zysku, która zawsze celuje w Ziemię. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na fakt, że są tutaj też inne obiekty. Jest na przykład sonda Pionier 10 i kiedy ją klikniemy, to przenosimy się na Pioniera 10. Możemy go sobie obejrzeć. Trochę inaczej wygląda niż Voyagery. I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, już niestety nie znajdziemy odwzorowania tej płytki, albo ja na niego nie trafiłem, no ale samą sondę można sobie dość dokładnie obejrzeć. Jest też Pionier 11.
Można też powędrować do kolejnych planet, zobaczyć ich księżyce. To wszystko dzięki zdjęciom, które otrzymaliśmy właśnie z Voyagerów. Wspomniałem o wiadomości adresowanej do obcej inteligencji na pokładach sond Pionier. Podobnie ma się sytuacja z Voyagerami. Z tym, że tutaj tych informacji jest znacznie więcej, ponieważ do ich korpusów przymocowano coś w rodzaju płyt gramofonowych, ukrytych za metalowymi pokrywami, i na każdej z tych pokryw znajduje się swojego rodzaju instrukcja dla odbiorcy, i ta instrukcja jest w formie dość podobna do tej plakietki Pionierów. W lewym górnym rogu znajduje się łatwo rozpoznawalny rysunek płyty gramofonowej i igły. Igła jest w prawidłowej pozycji, aby odtworzyć płytę od początku. Wokół niej zapisano w systemie dwójkowym prawidłowy czas jednego obrotu płyty 3,6 sekundy, wyrażany w jednostkach czasu 0,70 miliardowej części sekundy. Okres czasu związany z fundamentalną przemianą atomu wodoru. Ten atom wodoru też na pokrywie został narysowany. Rysunek płyty wskazuje, że płytę należy odtwarzać od zewnątrz do wewnątrz, a poniżej znajduje się widok płyty i igły z boku z liczbą dwójkową, a podającą czas odtwarzania jednej strony płyty, około godziny. Tu warto dodać, że igła z głowicą też znalazły się wewnątrz obudowy. Informacje w prawym górnym rogu okładki mają na celu pokazanie, jak należy konstruować obrazy z zarejestrowanych sygnałów, bo też sporo obrazów na płycie się znalazło. Obraz powstaje z tego sygnału, który przedstawia obraz jako serię pionowych linii, podobnie jak w zwykłej telewizji, w której obraz jest serią poziomych linii. Linie obrazu 1, 2 i 3 są oznaczone liczbami binarnymi, a także podany jest czas trwania jednej z linii obrazu, około 8 milisekund. Rysunek poniżej pokazuje, jak należy rysować te linie w pionie z przesuniętym przeplotem, aby uzyskać prawidłowe odwzorowanie obrazu. Bezpośrednio pod nim znajduje się rysunek całego rastra obrazu, pokazujący, że w pełnym obrazie znajduje się 512 linii pionowych. Bezpośrednio pod nim znajduje się replika pierwszego obrazu na płycie. To jest po prostu okrąg. A okrąg dlatego, by odbiorcy mogli upewnić się, że używają prawidłowego stosunku wysokości poziomej do pionowej podczas rekonstrukcji obrazu. Rysunek w lewym dolnym rogu okładki to mapa pulsarów przesłana wcześniej jako część tabliczek na sondach Pionier 10 i 11. Przedstawia ona ułożenie Układu Słonecznego względem 14 pulsarów, których dokładne okresy są podane. Rysunek z dwoma okręgami w prawym dolnym rogu przedstawia atom wodoru w dwóch najniższych stanach z linią łączącą i cyfrą 1, co oznacza, że przedział czasu związany z przejściem z jednego stanu do drugiego ma być używany jako podstawowa skala czasu zarówno dla czasu podanego na okładce, jak i na zdekodowanych obrazach. I jeszcze jedna ciekawostka. Na okładce płyty galwanicznie umieszczono ultraczyste źródło uranu-238 o określonej radioaktywności. Stały rozpad źródła uranu na izotopy potomne czyni je rodzajem zegara radioaktywnego. Ma to umożliwić ewentualnemu odbiorcy określenie, kiedy sonda została wysłana. No i teraz chyba najwyższy czas, żeby przejść do naszego artefaktu, do tego głównego przedmiotu przesłanego przez pana Mirka. Otóż zawartość tych płyt, czy te płyty z sond Voyager zostały wydane jako wydawnictwo dla zwykłych śmiertelników. Można było w pewnym momencie kupić sobie takie piękne pudło właśnie z tą złotą okładką i z rysunkami, które znajdują się na pokrywie płyty na Voyagerach. Jak to pudełko sobie otworzymy, to mamy tutaj wewnątrz cały zestaw artefaktów. Jeszcze raz
odzorowana pokrywa płyty z Voyagerów, te wszystkie rysunki, o których mówiłem. Mamy jeszcze taką podkładkę na talerz gramofonowy z trajektorią Voyagerów 1 i 2, z ich drogą przez Układ Słoneczny. No i mamy aż 3 płyty gramofonowe. I teraz chyba czas porozmawiać o ich zawartości. Płyty pięknie wydane, z wizerunkiem, pierwsza z nich Voyagera, z drugiej strony zdjęcie fragmentu sondy. Na pierwszej stronie mamy pozdrowienia od sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Kurta Waldheima, ówczesnego. Pozdrowienia w 55 językach, w tym także po polsku. Za chwileczkę dojdziemy, kto te polskie pozdrowienia wygłosił. I mamy dźwięki ziemi, pieśni wielorybów i różne odgłosy i przyrody i miast. Na stronie B mamy już muzykę i tutaj mamy konglomerat przeróżnych kultur, czasów, muzykę poważną, etniczną, rozrywkową. Również na drugiej płycie jest muzyka. Na stronie C i D tu mam Johnny B. Good, Chucka Berry'ego i obok jest Amadeusz Wolfgang Mozart i Louis Armstrong. No myślę, że to było też wyzwanie, co wybrać jako taką wizytówkę Ziemi, co tutaj umieścić, co zaprezentować. O, tu mamy zdjęcie Voyagera z widoczną tą płytą, jej pokrywą, a na pierwszej stronie wizerunek, odzorowanie Układu Słonecznego. Te płyty pokażę Wam za chwilę jakoś dokładniej. I jeszcze jedna trzecia płyta, na której znów muzyka. No, na płytach gramofonowych nie mamy odzorowania tych obrazów. Tutaj jest tylko to, co tam znalazło się jako dźwięk. Swoją drogą też ciekawe, jak to się udało zmieścić wszystko na jednej płycie. Tu mamy aż 3 i wyłącznie z nagraniami dźwiękowymi, a tam mieliśmy wszystkie te nagrania. Plus jeszcze ponad 100 obrazów. Zajrzyjmy i obejrzyjmy może samą płytę, jedną z tych złotych płyt. Może nie złota, ale taka żółta. Zaraz sobie to włączymy i spróbujemy posłuchać. Tymczasem jednak to jeszcze nie koniec zawartości tego pudła, bo mamy tutaj książkę, album z całą historią obydwu misji Voyager, z pięknymi zdjęciami i wiele informacji, którymi się podzieliłem z Wami, znalazłem właśnie tutaj, w tej książce, więc myślę, że dla miłośników tego rodzaju tematów, no to jest rzecz niesamowita. Są i zdjęcia, które znalazły się na płycie. Kolejne zdjęcia. Myślę, że jakiś pokaz slajdów dla Was też przygotuję. No te zdjęcia bardzo mnie zastanawiają, w jaki sposób zostaliśmy tutaj przedstawieni, co zostało pokazane. Raczej nie widać, żeby tu było jakoś przesłodzone czy upiększone. Są naprawdę różne krańce świata, różne rzeczy, aktywności człowieka, różne jego dzieła, nawet korki na ulicach. Wiem, że powstał specjalny zespół, który miał wybrać te wszystkie rzeczy, które tutaj się znalazły, żeby jak najlepiej sportretować rodzaj ludzki. Ta książka rozpoczyna się od słów, że być może któraś z tych misji będzie ostatnim śladem, jaki zostanie we wszechświecie po nas, po gatunku ludzkim, ponieważ te Voyagery mogą tak lecieć przez miliardy lat. Może już dawno nie być Ziemi, może już dawno nie być Słońca, a one będą istniały i może to wtedy
ktoś je znajdzie. I jeszcze jedna rzecz. Na stronach NASA jest mnóstwo informacji o tej płycie Golden Record. Mamy rysunek na pokrywie jakieś kompendium informacji. Znajdziemy tutaj samą pokrywę i wytłumaczenie tych wszystkich elementów, tych wszystkich rysunków, czemu mają służyć. Mamy zdjęcie sondy z widoczną tą płytą ukrytą za pokrywą. Dalej mamy zawartość złotej płyty, obrazy, dźwięki, muzyka i pozdrowienia, czyli też dźwięki. Zacznijmy może od tych pozdrowień. Tu na stronie mamy całą listę tych pozdrowień, także w języku polskim, ale po tłumaczeniu na angielski Welcome Creatures from Beyond the Outer World. Natomiast w książce mamy całą listę w oryginalnych językach, łącznie z personaliami osób, które te kwestie wygłaszały. Jeśli chodzi o język polski, to w języku polskim pozdrowienia dla obcych brzmiały: witajcie istoty z zaświatów. Tak powiedziała to pani Maria Nowakowska-Stykos, czy Stajkos, wówczas doktorantka z literatury hiszpańskiej na Uniwersytecie Cornella w Itace. Dziś niestety pani Maria już nie żyje, odeszła w roku 2020. Stało się to, o czym sama mówiła podczas nagrań. Ktoś zauważył, że nasze głosy przetrwają dłużej niż egipskie piramidy. 안녕하세요. Witajcie, istoty z zaświatów. पृथ्वीवासीहरूबाट शान्तिमय भविष्यको शुभकामना 各位都好吧？我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。 Kiedy myślałem o tym odcinku, żeby to wszystko Wam pokazać i w ogóle ten temat poruszyć, przypomnieć, jakoś się wzruszyć tym, że te misje wciąż się dzieją, to chciałbym się podzielić pewnymi rozważaniami na temat tej obcej inteligencji. Oczywiście, będąc młodym człowiekiem, bardzo się tym wszystkim fascynowałem, wychowałem się na literaturze, na filmach fantastycznych. Moje dzieciństwo to są Bliskie spotkania trzeciego stopnia, później E.T. No wtedy chciało się, żeby ten kontakt się gdzieś wydarzył, żeby to było możliwe, żeby to się stało za mojego życia i tak się to wydawało, że być może tak będzie, tym bardziej, że miały miejsce tego rodzaju misje do gwiazd, że był ten program SETI. Natomiast kiedy tak myślę sobie o tym wszystkim, czy to w ogóle możliwe, żeby gdzieś istniała jakaś obca inteligencja, no to biorąc pod uwagę liczbę gwiazd, rozległość kosmosu, wszechświata, to się wydaje wręcz nieprawdopodobne, żeby to się zdarzyło tylko raz, żebyśmy tylko my się pojawili. Jeden z tych dwóch panów, o których dzisiaj mówiłem, nawet przygotował specjalny wzór, żeby obliczyć prawdopodobieństwo i prawdopodobną liczbę tych inteligentnych ras we wszechświecie. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, bo oprócz tej mnogości światów są też tu odległości, które je dzielą. Mówiłem Wam o tym, kiedy Voyager dotrze do pierwszej obcej gwiazdy, kiedy do kolejnej. Tysiące, setki tysięcy, miliony lat. Więc przy tym sporym prawdopodobieństwie, że gdzieś jeszcze istnieje życie i inteligencja, wydaje się wręcz niemożliwe, żeby istniała tak blisko, żebyśmy mogli się
porozumieć i skontaktować. Raczej jest prawdopodobne, że mijamy się gdzieś w czasie. Być może kiedyś odszyfrujemy jakiś sygnał, który do nas dotrze, ale pewnie się wtedy okaże, że od momentu, kiedy był wysłany, minęły właśnie te miliony lat i że raczej już tam nikogo po drugiej stronie nie ma. Tak bardziej dzisiaj na to patrzę. I chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy wpadli na ten pomysł, żeby do tej i do innych misji taką wiadomość dołączyć, bo być może i nas to kiedyś spotka, że w naszym układzie pojawi się taka sonda i znajdziemy na niej wiadomość adresowaną do nas. Tego bym sobie życzył. I jeszcze jedna rzecz, bo przecież spotkania z obcymi cywilizacjami myśmy już przeżywali. W tych kontekstach, o których dzisiaj mówimy, kosmicznych, było to mgnienie oka temu, kiedy taką nieprzebytą przestrzenią, jak dzisiaj kosmos, były oceany. Wtedy też ruszyliśmy na ich podbój i też odkrywaliśmy inne światy, a na nich obce cywilizacje i nie potrafię znaleźć przykładu, kiedy by to skończyło się dobrze dla obydwu stron. Więc może jednak lepiej, że nas dzielą te odległości. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję panu Mirkowi Walusiowi. Bez pana by tego nie było. Jeszcze raz przepraszam, że nie pokazuję dokładnie tych wszystkich zabawek, gadżetów. Mam tu gdzieś model Voyagera, gdzieś tam jest drugi jeszcze nie złożony. Kosmiczne zabaweczki, mnóstwo książek, plakatów. No, wszystkiego się nie da. Myślę, że i tak wyszedł ciekawy materiał. Mam nadzieję, że udało się wielu Was skłonić do tego, żeby zajrzeć na te strony NASA, żeby sobie zobaczyć te misje i inne, bo tam naprawdę jest mnóstwo bardzo ciekawych informacji w bardzo przystępny sposób przedstawionych. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do następnego razu. Do widzenia.